Witam serdecznie z tej strony Iwona Eriksson i zapraszam do zrobienia bardzo prostego sweterka, najprostszego sweterka jaki tylko może być. Sweterka, który będzie składał się z prostokątów, to znaczy prostokąt na przód, prostokąt na tył, to naprawdę będzie tylko prostokąt. Tutaj nie będziemy modelować nic sobie u góry, tylko będzie proste zakończenie, które będzie modelować dekolt włódkę. I następnie robimy dwa rękawy, które teoretycznie mogłyby być prostokątami, ale my jednak będziemy gubić tutaj oczka, żeby te rękawy troszeczkę wymodelować, żeby na dole przy nadgarstku był ten rękaw węższy niż tutaj u góry. Ten sweter można by zrobić z 4 części, ale ja pokażę Wam, jak zrobić taki sweter naokoło bezszwowo, a jednak jako sweter bardzo prosty. Nie będziemy tutaj zszywać boków, tylko przód i tył będziemy robić razem. I następnie dobierzemy tutaj oczka na rękawy i rękawy zrobimy w dół. I co najważniejsze, ten sweter będzie robiony tylko i wyłącznie oczkami prawymi. Więc dla osób, które nie są jeszcze wprawione w robieniu oczek lewych lub po prostu nie lubią robić tych oczek, zrobimy sobie sweter tylko i wyłącznie oczkami prawymi. Jakkolwiek nie będzie to sweter robiony tylko ściegiem gładkim. Będzie to ścieg gładki i francuz i będzie on właśnie wyglądał tak jak tutaj na zdjęciu. Oczywiście robienie każdego swetra zaczynamy od robienia próbki. I żeby zrobić próbkę, to musimy mieć wymiary, jakie wymiary potrzebujemy na zrobienie sweterka. I w tym przypadku, ponieważ to jest bardzo prosty sweter, ale to bardzo prosty, bez żadnego modelowania w talii i bardzo prosty tutaj u góry, mierzymy obwód bioder i mierzymy obwód biustu. Ale oczywiście obwód biustu nie jest aż tak bardzo ważny. Najważniejszy jest obwód bioder, tylko po prostu, żeby sweterek nam się zmieścił tutaj na dole. W przypadku, kiedy obwód biustu jest większy niż obwód bioder u Was, to po prostu obliczajcie oczka, jeśli chodzi o biust. Najważniejsze, żeby się zmieścić w ten sweterek, a na dole oczywiście ten sweterek może być luźniejszy. Zaczynamy od zrobienia próbki. Ja zawsze robię próbkę zawsze się robi. Nawet przy takim prostym sweterku jest warto zrobić próbkę, dlatego żeby ten sweterek skoro nie był za duży albo nie był za mały. Robienie na oko nie popłaca, więc ja zrobiłam sobie próbkę ściegiem gładkim i ściegiem francuskim tutaj, ale ja będę obliczać próbkę tutaj ściegiem gładkim, dlatego że przede wszystkim w głównej części sweterka będzie on robiony ściegiem gładkim, więc to ścieg gładki decyduje o rozmiarze tutaj sweterka. I ja sobie wyliczyłam według tej próbki, że 10 cm to jest 17 oczek. Więc jeśli potrzebuję 96 cm, które tutaj potrzebuję na biodra, to obliczam sobie, ile potrzebuję oczek na 96 cm. I ja tutaj sobie wyliczyłam, że jeśli próbka ma 17 oczek, to ja potrzebuję 163 oczka. 163 oczka dzielę sobie na pół, dlatego że chcę obliczyć, ile potrzebuję oczek osobno na przód i osobno na tył. I wychodzi mi 81,6 oczek. Ja zaokrąglam sobie do 80 oczek, dlatego że w tym przypadku dla mnie 1-2 oczka nie ma żadnego znaczenia. Będą to 4 oczka w obwodzie. Ja wiem, że dla mnie 4 oczka, takie 4 oczka tutaj, to nie jest wiele. Ja mogę mieć bardziej obcisły ten sweterek, po prostu bez żadnego luzu, a na biodrach i tak będzie on pasować. Powiem Wam za chwilkę dlaczego. Także będziemy mieć w sweterku 80 plus 80, będzie to 160 oczek.
Te 160 oczek to jest sweterek, który ja robię na mój rozmiar, a Wy po prostu obliczcie sobie według próbki i według tego, ile macie w biodrach, czy ewentualnie w biuście, jeśli macie więcej centymetrów w biuście niż w biodrach, żeby po prostu obliczyć, ile potrzebujecie nabrać oczek na taki sweterek. I my zaczniemy sobie od nabrania oczek tylko na przód i tylko na tył osobno. Będziemy nabierać oczka tylko prawymi oczkami, które będą tworzyć Francuz, dlatego że będziemy robić w tę i z powrotem. Tutaj już mam nabrane oczka na przód, czy ewentualnie na tył, takim właśnie Francuzem, jak tu jest na początku. I nabierzemy sobie jeszcze raz oczka do zrobienia takiej części. Dlatego powiedzmy, że to jest tył, a teraz będziemy nabierać oczka na przód. I próbkę, którą ja tutaj robiłam, te 17 oczek, jest robione na drutach 4,5 mm tutaj. Ja wyliczyłam sobie na drutach 4,5 mm. I tutaj Francuz też jest robiony na drutach 4,5 mm. I teraz wiemy, że Francuz jest szerszy zawsze niż ścieg gładki, jeśli chodzi o wyrabianie go tą samą włóczką i tymi samymi drutami. Po prostu Francuz będzie zawsze szerszy, a ścieg gładki zwęża się. Dlatego ja sobie zrobię ten Francuz, który będzie tutaj na dole w sweterku. Ja zrobię sobie drutami o rozmiar mniejszy, czyli drutami 4 mm. Więc nabieramy sobie 80 oczek. Ja nabieram oczka metodą prostą. Metodą prostą, dlatego że ja bardzo lubię tą metodę. Ta metoda daje taki delikatny brzeg na dole i po prostu nie muszę odmierzać tej nitki. Dlatego ja wybieram metodę prostą. Tutaj nie będę już pokazywać powoli, jak się tą metodą narzuca oczka. Jeśli chcecie zobaczyć, to jest tutorial do tej metody, metoda prosta, na moim kanale na YouTube, a link do tej metody także jest w opisie tego wzoru, który można nabyć dodatkowo w moim sklepie. Nabieramy 80 oczek, to znaczy ja nabieram 80 oczek dla mojego rozmiaru i ja nabieram na druty z żyłką, dlatego że ja zawsze robię na drutach z żyłką. Jeśli nie robiłaś jeszcze na drutach z żyłką, jeśli druty z żyłką Cię przerażają, to po prostu zobacz sobie tutaj ten film, albo link do tego filmu jest pod tym tutorialem, pod tym wideo. Link do tego filmu jest także w opisie tego sweterka, o którym wcześniej wspominałam, który można nabyć w moim sklepie. Czyli ja tutaj sobie nabieram 80 oczek. Nabierzcie tyle oczek, ile potrzebujecie, po to, żeby zrobić właśnie najpierw taką pliskę, jak ja już tutaj zrobiłam, ściegiem francuskim. Mam tutaj narzucone 80 oczek na druty z żyłką. Jeśli nie robisz jeszcze na drutach z żyłką, to zobacz sobie tutaj w rogu ten film, dlatego że tego swetra nie da się zrobić na drutach prostych. Chyba że będziesz zszywać wszystkie kwadraty, ale to już nie będzie ten sam sweter, dlatego że ściegi będą wyglądać inaczej. Tutaj robimy sobie sweter i tutaj robimy sobie ten sweter, najprostszy sweter, ale jednocześnie robimy go na drutach z żyłką, dlatego że robimy go w jednym kawałku, będziemy robić wkrótce ten sweter naokoło, tylko najpierw zrobimy sobie dwie takie pliski ściegiem francuskim. I robimy sobie, przerabiamy te 80 oczek francuzem, czyli robimy na każdej stronie oczka prawe. To jest rząd pierwszy, robimy do końca i następny rząd po drugiej stronie
także robimy sobie oczkami prawymi. Każdy rząd robimy oczkami prawymi do momentu, aż będziemy mieć taką pliskę. Tutaj mamy przerobiony pierwszy rząd. Odwracamy. Ten pierwszy rząd przerobiliśmy oczkami prawymi. Odwracamy. I teraz będziemy robić drugi rząd na tej stronie. I tutaj pierwsze oczko sobie ściągamy. To wtedy tutaj ten brzeg tej pliski będzie się układać jak łańcuszek. Będzie to ładnie wyglądać. I tutaj potrzebujemy ładny brzeg. Więc ściągamy oczko. Potem przekładamy nitkę z drugiej strony, czyli z tyłu drutu. I teraz podbieramy i robimy prawe oczka. Po prostu tutaj będziemy robić prawe oczka, tak samo jak w tym pierwszym rzędzie. Jak już mówiłam, tą pliskę, która będzie tworzyć dół swetra, robimy oczkami prawymi, który nam utworzy za chwilę Francuz. I robimy tą pliskę na drutach cieńszych o pół milimetra niż te druty, którymi będziemy robić cały sweter. Po prostu robimy dalej do końca rzędu. Przerabiamy tylko oczka prawe. Dojeżdżamy tutaj do końca tego rzędu. Przerabiamy ostatnie oczka. Tak. Odwracamy. I tutaj też robimy sobie oczkami prawymi. Przerabiamy sobie oczka prawe. I każdy rząd przerabiamy oczkami prawymi, żeby uzyskać właśnie taką pliskę jak ta. I po prostu robimy tak długo, aż uzyskamy, żeby ta pliska miała 4 cm. Może mieć 4,5, może mieć 5, w zależności, jeśli chcecie ją większą. Nie zalecam mniejszej niż 4 cm, węższej, dlatego że może mieć tendencję do wywijania się. Także co najmniej 4 cm. I widzimy się w momencie, kiedy mamy tą drugą pliskę też gotową, kiedy mamy te dwie pliski zrobione Francuzem. I potem pokażę Wam, co dalej będziemy robić. Dziękuję, na razie.